Czy ja się stresuję? Tylko że jest taka różnica. Ja mieszkałam na Bronxie, mieszkałam na Queensie, mieszkałam na Manhattanie, a na Brooklynie nigdy. Właśnie, A wyglądam tak, jakbym mieszkała od zawsze na Brooklynie w hipsterstwie. A ja mieszkałam na Brooklynie, a wyglądam jakbym w Polsce mieszkała. Polka w Ameryce. Dobrze wyglądasz. Już? O Boże, już! Cześć! Cześć! To już? Nagrywamy? Już nagrywamy. Jesteśmy na Brooklynie. Przyszłam właśnie sobie z Agnes na taki mały lunchek. Oto Agnes, która mieszkała w Nowym Jorku przez pewien czas, potem wyprowadziła się na Florydę i się bardzo stresuje przed kamerą. Nie stresuję się, po prostu nie wiem, czy nas widać. To jest różnica. Idziemy sobie przez ten Brooklyn, który jest strasznie hipsterski, co? Patrz, jaka ładna uliczka. Widziałaś tą uliczkę? Ej, weź mi tu zrób fotę, błagam cię, proszę cię. No i taka właśnie będzie rozmowa z Agnes. Ale popatrz, jak pięknie. Powiedz mi, jak to jest, jak to było mieszkać w ogóle na Brooklynie, jak to się stało, że tu wylądowałaś? Na Brooklynie wylądowałam jako au pair i to był mój taki pierwszy przystanek w Stanach Zjednoczonych i bardzo, bardzo lubiałam. Jeżeli chodzi o Brooklyn, to tak naprawdę mieszkałam tutaj tylko 3-4 miesiące. No i niestety pożegnałam się z pierwszą rodziną, przeprowadziłam się do Connecticut i tęskniłam bardzo za Brooklynem, bo ja ogólnie w Anglii, w Polsce mieszkałam w takim ścisłym centrum miasta. I tutaj tak samo jak przyjechałam, bardzo mi to przypominało Anglię i trochę Polski, bo w Polsce wiadomo, jak wiemy, na Brooklynie jest Greenpoint i wiemy, że tutaj jest bardzo, bardzo dużo Polaków. Także jak będziecie kiedykolwiek szli, będziecie na Brooklynie, będziecie na Greenpoincie, to uważajcie, co mówicie, bo tu jest dużo Polaków. Mi się nawet wydaje, że z panami. Także no. Trzeba uważać właśnie, co się tutaj mówi, zdecydowanie. Zdecydowanie, ale mówię po prostu potem właśnie w tym Connecticut. Cały czas przyjeżdżam i Brooklyn bardzo mi się podoba i nawet do dzisiaj przyjeżdżam. Chciałabym mieszkać na Brooklynie, ale nie oszukujmy się, że koszta życia na Brooklynie są ogromne. Nawet książki są tutaj, ktoś zostawił, żeby sobie ktoś wziął. Książki mają? Ty, to ja to wezmę dla mojej koleżanki. Ona kocha tą sztukę i będzie się z tym źle czuła, że dlatego, że nie wezmę tego dla niej. Ja chyba to wezmę, bo to jest art show. I tak to właśnie zabrać Agnes na Brooklyn. Agnes będzie Grzebie w śmieciach. Grzebie w śmieciach, wyciąga książki. Ale nie, tak naprawdę na Brooklynie ludzie zostawiają bardzo dużo rzeczy. Nie chce mi się jej nosić, ale Marika jest moją koleżanką z Polski, jest artystką i kurde, sumienie by mnie gryzło, gdybym tej książki nie wzięła z pokazami tych dzieł sztuki z Nowego Jorku. Co powiesz o Brooklynie? Jak byś opisała Brooklyn? Oprócz tego, że hipsterski. Brooklyn jest wyjątkowy na swój sposób. I jeżeli ktoś nie jest w stanie tego zobaczyć, to nie zobaczy wyjątkowości w jakimkolwiek miejscu. Moim zdaniem trzeba widzieć w każdym miejscu wyjątkową jakąś rzecz. Na przykład ja jeżeli chodzi o Brooklyn, właśnie widzę to, że są te rzeczy na drogach, na ulicach, ludzie zostawiają, żeby można było sobie zabrać buty, ciuchy. Również to powiedziałam u siebie na vlogu dzisiaj, bo były tam takie fajne, powiedzmy, kozaczki w panterkę i ktoś po prostu zostawił przed domem, żeby jakaś inna osoba sobie to zabrała. Mhm. I tak naprawdę ten street art, jak to mam powiedzieć po angielsku? Street art to jest. No, tak, na przykład jest. Tutaj wszędzie wokół zawsze jest graffiti, nie? Tak, graffiti. W każdym miejscu na Brooklynie praktycznie jest graffiti. Tak, i tutaj na przykład teraz ja też dzisiaj tędy przychodziłam i tutaj mamy graffiti Trumpa. To jest chyba, to nie jest graffiti, znaczy to jest rysunek, to jest jakieś malowidło, ja się nie znam, nie jestem artystką, ale wiem, że to jest po prostu taka nalewka. Kaka! Znalazłyśmy tutaj taki mały placyk, na którym ludzie sprzedają różne bibeloty i wszystko jest kolorowe, wszystko jest w takim właśnie brooklińskim, hipsterskim stylu.
Robię live'a. Robisz live'a? O proszę, to są rzeczy, a nie jakieś pierdoły w sklepach. Ale to jest właśnie super na Brooklynie, że jest taki hipsterstwo i kolor i życie. Super, po prostu naprawdę, aż ja się źle czuję, jak ja się ubieram tutaj. Powinnam się jakoś inaczej ubierać. Ja tak się pospolicie ubieram, tak jakoś, nie wiem, beżowe buty, beżowa kurtka, no i jakiś tam akcent. Ja jestem jak zawsze kolorowa. No właśnie, i ty właśnie dobrze, ty się tu wpasujesz w ten tłum, a ja tak nie za bardzo. Tylko że jest taka różnica, ja mieszkałam na Bronxie, mieszkałam na Queensie, mieszkałam na Manhattanie, a na Brooklynie nigdy. Właśnie, a wyglądam tak, jakbym mieszkała od zawsze na Brooklynie w hipsterstwie. A ja mieszkałam na Brooklynie, a wyglądam jakbym w Polsce mieszkała. To jak już tu jesteśmy, to od razu Wam pokażę, jakie są cudowne parki dla psów w Stanach. Coś, czego u nas brakuje zdecydowanie w Polsce. Widzisz mnie? O, widzisz mnie też? Dobra, no. Co jeszcze mam mówić?